Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Niedawno pokazywałem Wam, jak złożyć rower kupiony przez internet samodzielnie. Natomiast dzisiaj chciałbym jeszcze podzielić się z Wami moimi obserwacjami oraz poradami na temat tego, co jeszcze warto zrobić w nowo zakupionym rowerze. Poza oczywiście takimi, myślę, oczywistymi kwestiami, jak sprawdzenie, czy hamulce są dobrze wyregulowane, czy wyregulowane są przerzutki, czy wszystkie śruby są skręcone, czy wszystko po prostu działa w porządku. Jest jeszcze kilka drobnych czynności, które warto wykonać. I pierwsza sprawa, smarowanie. Smarowanie wspornika od siodełka. Ja wiem, że teraz wielu osobom mogło się zjeżyć włosy w różnych miejscach ciała, natomiast tak, jeżeli macie stalową bądź aluminiową sztycę, warto nasmarować ją na tym odcinku, w którym chowa się ona do ramy i zapobiegnie to temu, że sztyca nam się nie zapiecze, co może się zdarzyć, zwłaszcza jeżeli jeździcie w deszczu, w błocie. Cały brud, który tutaj się dostanie, później rdza może się pojawić, więc takie nasmarowanie na pewno pomoże i no, nie macie się co bać, że później sztyca będzie wpadać do środka. Od tego mamy zacisk, który odpowiednio zaciśnięty będzie nam sztycę trzymał w odpowiednim miejscu. Natomiast jeżeli macie sztycę karbonową, no tutaj myślę, że nie muszę dodawać, że i tak musicie ją nasmarować specjalną pastą do karbonu. I kolejne miejsce, które warto przesmarować, są to gwinty od pedałów. Nawet jeżeli odbieracie nowy rower ze sklepu, to warto odkręcić pedały i nałożyć cieniuteńką warstwę smaru do łożysk tocznych. To również zapobiegnie zapiekaniu się i jeżeli będziecie chcieli za jakiś czas odkręcić pedały, no to nie będziecie mieli z tym problemu. Jeżeli chodzi o smarowanie, no to będzie to, myślę, dość kontrowersyjne, co powiem. Tutaj na pewno wiele osób się ze mną nie zgodzi. Mają do tego pełne prawo. Natomiast ja pomyślałbym o nasmarowaniu łańcucha, jeżeli nawet nie na samym początku, to dosyć szybko o jego wyczyszczeniu i nasmarowaniu. Są ludzie, którzy mówią, że taki właśnie fabryczny smar jest najlepszy na świecie i on w ogóle najlepiej smaruje łańcuch. Natomiast on jest tak naprawdę zabezpieczony na okres magazynowania, leżakowania gdzieś i on jest tak naprawdę śliski również tutaj na zewnątrz, a nie powinien być. Łańcuch powinien być nasmarowany tutaj w środku, tylko w tych stworzniach, w tych baryłkach, a nie na zewnątrz. Także możecie się ze mną nie zgadzać, natomiast ja przynajmniej jeżeli nie od razu, to po jakimś czasie przeczyściłbym łańcuch i nasmarował już swoją taką docelową oliwką do łańcucha. Kolejny element, opony i koła. Warto sprawdzić, czy koła są wycentrowane. No, wystarczy przyłożyć palec i zobaczyć, jak to wygląda. Ja w jednym z kolejnych odcinków będę opowiadał o tym, jak samemu wycentrować koło. Natomiast jeżeli macie nowy rower, no to pamiętajcie o tym, aby na pierwszym przeglądzie, tym po kilkuset kilometrów, powiedzieć o tym serwisantowi, aby on na to koło zerknął. Tak samo jest z oponą. Może się często wydawać, że opona jest krzywa, że coś jest nie tak, ale może być to sprawa złego ułożenia opony. One na tym montażu, no, jest to bardzo szybko robione. Wiadomo, jest to produkcja taśmowa, także może się zdarzyć, że będzie gdzieś bicie na oponie. Wtedy warto spuścić z koła powietrze do samego końca i później oponę w każdym miejscu lewo, prawo poukładać, później z powrotem napompować i zobaczyć, czy będzie to bicie występowało, a nie powinno, opona się powinna ułożyć. Warto też napompować, przynajmniej na samym początku, oponę do maksymalnego zalecanego ciśnienia, tak aby ona się idealnie ułożyła nam na obręczy, no a później oczywiście spuścić powietrze, jeżeli będzie taka potrzeba i ustawić swoje ciśnienie. Kolejna kwestia jest to zdjęcie naklejek, które po prostu warto zdjąć. Jest to chociażby taka ostrzegawcza naklejka na tarczy hamulcowej. Mówi nam ona o tym, aby uważać, aby się nie pociąć tutaj
o ostre krawędzie, no a także to, że po ostrym hamowaniu taka tarcza będzie gorąca. Natomiast może ona tutaj nam furkotać, może się gdzieś zacząć odklejać, hałasować. Nie jest ona tutaj nam w ogóle do szczęścia potrzebna. I tak samo sprawa wygląda z naklejką na przedniej przerzutce. Tutaj akurat jej nie mam. Już widać, że w fabryce została ona zdjęta i bardzo dobrze. Natomiast wielu producentów już o takie detale nie dba i mamy tutaj naklejkę, która ułatwiała montowanie i regulację przerzutki i później ona będzie nam tutaj hałasować, ocierać, brudzić się, odklejać i po prostu nieestetycznie wyglądać, więc warto ją od razu zdjąć. Kolejna rzecz, totalnie, absolutnie nieobowiązkowa, możecie się tutaj ze mnie śmiać, ale jest to mój taki mały rowerowy fetysz. Zdjąłbym wszystkie tego typu naklejki, które w ogóle do niczego nie są potrzebne i które tutaj akurat w tym wypadku jest to ostrzeżenie, że nie nadaje się ten amortyzator do freeride'u, do dirtu i do różnej ogólnie ciężkiej jazdy. Myślę, że jest to oczywiste, natomiast ta naklejka wygląda po prostu nieładnie, ona z czasem będzie się odklejać, będzie wchodził nam tutaj brud, więc jeżeli tylko chcecie, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby takie naklejki zdejmować. Tych naklejek na rowerze zazwyczaj jest sporo więcej w zależności od roweru, także ja bym się ich wszystkich bez żalu pozbył. Natomiast jeżeli macie gdzieś tego typu naklejki z kodem kreskowym, no czy tutaj jest to kod QR, tak jak tutaj na amortyzatorze, czy zdarza się to też często na kołach, tego bym akurat nie zdejmował, nie wygląda to może zbyt ładnie, ale przydaje się w momencie, kiedy będziemy coś chcieli reklamować. No, jeszcze jeden element, taki bardzo kontrowersyjny, jest to ta plastikowa osłonka za kasetą. Ma ona zapobiegać temu, że w momencie, kiedy będziemy mieli źle wyregulowaną przerzutkę, będzie ona nam wypychać łańcuch na zewnątrz. Ten łańcuch nie wpadnie w szprychy, nie będzie ich kosił, tylko zatrzyma się właśnie na tym plastiku. Mówię kontrowersyjny z tego względu, że Janek na kanale dobrerowery.pl opowiadał właśnie o tym, że on to by wywalił. Ja też jak najbardziej jestem za tym i też bym ten plasticzek wywalił z tego względu, że on nie wygląda zbyt atrakcyjnie, jest taki naprawdę dosyć duży. Natomiast jeżeli tylko boicie się, że będziecie mieli coś nie tak z przerzutką, jeżeli macie jakiś starszy rower używany, no to być może taki plastik jest tutaj na miejscu. Wiele osób pisało, że uratował on im koło, że się bardzo przydał. Kolejna rzecz, która rzadko jest niestety na wyposażeniu nowego roweru, jest to osłonka tutaj na tylny trójkąt pod łańcuch. Niestety często się zdarza, że podczas jazdy, zwłaszcza po nierównościach, łańcuch będzie nam obijał się o tę rurkę. Będzie się to tym bardziej działo, jeżeli nie mamy przerzutki ze sprzęgłem, która stabilizuje łańcuch, nie pozwala mu tutaj aż tak bardzo szaleć. Natomiast tak czy owak warto sobie kupić taką właśnie osłoneczkę, którą będziemy zakładać na rurkę. Można oczywiście też podklejać sobie to przezroczystą taśmą, czy nawet jakimiś kolorowymi naklejkami, jeżeli chcecie swój rower upiększyć, dodać mu jakiegoś indywidualnego charakteru. Można to jak najbardziej zrobić, natomiast ja raczej jestem zwolennikiem tego typu osłonek, które pokazywałem, z tego względu, że po pierwsze moim zdaniem lepiej chronią ramę, po drugie łatwiej je później zdjąć do ewentualnego mycia, czyszczenia, czy nawet jeżeli się taka osłonka zużyje, dużo łatwiej ją wymienić niż tutaj taką poszarpaną, przezroczystą naklejkę. Ok, to byłoby na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę, za zasubskrybowanie kanału. No i czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co Wy radzicie, aby zrobić w nowym rowerze. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!